Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję grę Little Friends Dogs and Cats, która jest grą ekskluzywną dla Switcha, ale jeżeli byście pomyśleli, że jest ze mną już na tyle źle, że gram w takie popierdółki, to nie martwcie się, nie jest ze mną tak źle. Tej gry nie kupiłem dla siebie, także nie jestem jej targetem w żaden sposób. A gra jest takim po prostu Tamagotchi, gdzie mamy jakieś tam swoje zwierzątka, które sobie wybraliśmy, nadaliśmy im imiona. No i mamy je w domu. Domek też możemy sobie dekorować w jakiś tam sposób. Mamy jakieś opcje kustomizacji, gdzie możemy właśnie albo zmieniać całkowicie styl mieszkania na inny, albo zmieniać poszczególne elementy, jak dywany, tapety, meble. No i oczywiście pieskami się czy tam kotkami się opiekujemy w ten sposób, że musimy je karmić. To jest takie, wybieramy każdemu, co ma zjeść, tak? Czyli w sumie wszystko jedno. A dajmy wszystkim suchą karmę. I niech zajadają, bo wszystkie są głodne. Gra jest takim, tak jak powiedziałem, Tamagotchi, czyli musimy się zwierzaczkami opiekować, karmić, kąpać, zapewniać im rozrywki. Tyle, że to jest takie Tamagotchi bardzo w przyjaznej wersji, to znaczy te zwierzaczki nie mogą zginąć, nie mogą umrzeć. Nawet jeżeli byśmy przez bardzo długi czas nie zaglądali do gry, to one i tak po prostu będą brudne, głodne, ale nic im tak naprawdę się nie może stać. Więc to nie jest tak jak były te zabawki Tamagotchi, które jeszcze jako dziecko miałem. Takie trochę jakby jajeczka ruskie, gdzie jak po prostu żeśmy przez 2-3 dni nie zajrzeli do tego zwierzaka, to on umierał. Tutaj jest już to bardziej przyjaznie zrobione i co jeszcze możemy robić? Już jest pies nakarmiony. Jak widzimy, tutaj są wskaźniki na zielono. Ten ostatni to jest czystość. No jak widać, psisko jest brudne, no bo właśnie dawno nie było do niego zaglądane. I jeżeli gramy w handheldzie, to tak jak widać, czyścimy dotykowo. Natomiast jeżeli byśmy grali w doku, to wówczas byśmy joyconem, wykonując ruchy za pomocą joycona, przesuwalibyśmy tą gąbeczkę i to by wtedy moim zdaniem było nawet lepsze, bo po prostu wtedy nie zasłaniamy sobie paluchem psa, no nie? No jeżeli chodzi o grafikę, modele z psiaków akurat są, trzeba przyznać, wykonane bardzo starannie. Te zwierzątka naprawdę ładnie się prezentują. Ale już mi się go nie chce czyścić. Więc jak widać, zwierzaczki się ładnie prezentują. Możemy też się z nimi bawić w taki sposób, że na przykład możemy rzucać piłeczkę albo inną zabawkę. No, mamy nawet wybór właśnie różnych gadżetów, którymi możemy rzucać. Weźmy jakąś taką piłeczkę na przykład i wyrzucamy, tak? I one nam przynoszą. No to takie mówię, no gra bardzo dla dzieci, bardzo przyjazna dzieciom, pozbawiona przemocy i no bo takie stare konie jak ja to raczej tutaj nic dla siebie nie znajdą w tej grze, ewidentnie. Możemy też mieć aktywności na zewnątrz, możemy iść na spacer, możemy rzucać frisbee, albo możemy wziąć w ogóle udział w takim konkursie w rzucie frisbee. No porzucajmy sobie chwilę, żeby zobaczyć jak to się prezentuje. No, gra w zasadzie nie posiada żadnej warstwy fabularnej, żadnego story mode. Jest to zwyczajny Tamagotchi po prostu. I tyle. No i możemy teraz pieska w nagrodę pogłaskać. No i jego radość w ten sposób też rośnie. O, są nawet dwa. Dobra, to teraz... A czemu czarny nie poleciał? Dobra, to teraz rzucimy czarnemu, żeby nie było, że dyskryminuje rasowo czarnych. No lecisz, mały. O!
Coś ci nie pykło, kolego. Może tym razem będzie ci lepiej. Aport. Uuu. Więc się nie masz co dziwić, piesku, że ja wolę białego. Dobra. No to jest jedna z takich aktywności. W zasadzie są tylko dwie aktywności na dworzu, jakie można uprawiać. To jest właśnie frisbee lub zawody w rzucaniu frisbee, a druga to jest po prostu spacer z pieskiem. Możemy też wybrać. Z kotem się nie da iść oczywiście na spacer. A jeśli chodzi o zabawę z kotem, to jest taka zabawa, że machamy mu piórkiem, a on próbuje łapami je złapać. Ale to jest dość nudna zabawa. Znaczy wszystkie są w zasadzie nudne, no bo tak jak mówię, to ta gra jest bez takiegoś tam szału. Idąc na spacer możemy na przykład wskazywać psu takie punkty, przy których może się wysikać. No, ten biały to jest suczka, więc on sika w taki sposób, a ten czarny to z kolei jest piesek, to on zadziera łapkę po prostu jak sika. No, jak widać, no, grafika na spacerze prezentuje się raczej w taki sposób jak jakieś, kurde, ja wiem, PS1, schyłek PS1 albo w początek PS2, no bardzo, bardzo uboga. Niestety jest tu grafika na spacerze. Jak widzimy, te wszystkie skały to jak jakieś stare GTA. No i co jeszcze jest wadą właśnie choćby na przykład tej aktywności spacerowej, to to, że gierka ma tylko jedną tą trasę. Za każdym razem jak idziemy na spacer, to za każdym razem idziemy dosłownie po tej samej drodze i za każdym razem oglądamy te same krajobrazy. Więc niestety to jest wadą. I tutaj możemy jeszcze balonika wykopać, za to też dostajemy punkty. Ogólnie, bo tutaj są takie punkty jak pieniądze, te żółte w prawym górnym rogu, ale są też takie specjalne karty, które się dostaje właśnie za wygrywanie tych na przykład turniejów we frisbee czy coś. No i właśnie niektóre przedmioty do kupienia można nabyć tylko właśnie za tą walutę tych kart. Więc jakby nie wszystko za pieniążki. No i tak wygląda spacer. Już nie będę szedł do końca, bo nie ma sensu. Więc to taka gierka, którą kupiłem w promocji za 8 zł. 7 albo 8 zł. Jak widać, jeszcze sierściucha mogę pokazać. Tą właśnie zabawę z piórkiem. Jak ona wygląda, aczkolwiek to nie jest to nic ciekawego. Dobra. No i może takim piórkiem machać. Aczkolwiek no ta zabawa jest chyba najnudniejsza ze wszystkich. A i unik robimy, no właśnie. Banalnie proste. Możemy też po prostu włączyć tryb obserwowania, gdzie możemy z różnych kamer po prostu oglądać te psy. Czyli te zwierzęta jak sobie tam chodzą po pokoju i tyle w zasadzie. No takie tamagotchi po prostu. Codzienne zadania typu nakarmić, napoić, umyć, pobawić się chwilę i tyle. No taka dobra gra dla małych dzieci. No dla starych koni. Nic dla siebie tu nie znajdziecie. No ale może macie kogoś, komu by się mogła spodobać, więc myślę, że warto takie rzeczy i tak pokazywać. Dobra, to wszystko w tym temacie. Piesek też już idzie chyba spać, więc możemy kończyć ten filmik. Dziękuję bardzo za uwagę i cześć.